Cześć, witamy Was z samego rana w Stambule. Jest kilka minut po 6 i idziemy dzisiaj zwiedzać Hagię Sofię. Idziemy tam z samego rana, żeby nie było zbyt wielu ludzi i pokażemy Wam, jak teraz wygląda zwiedzanie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Hagia Sofia to miejsce, o którym jest ostatnio dosyć głośno, a to dlatego, że to miejsce ponownie zmieniło swoją funkcję i z muzeum stało się ponownie meczetem. Dlaczego tak się stało? W ogóle Hagia Sofia powstała jako kościół już w IV wieku. Później ten kościół spłonął i odbudowano go ponownie. Kiedy Stambuł, wtedy Konstantynopol, został podbity przez Turków, świątynia została zamieniona na meczet. I była tym meczetem aż do upadku Imperium Osmańskiego. I w 1934 roku Mustafa Kemal Atatürk zdecydował, że będzie to teraz muzeum. I faktycznie to miejsce było muzeum. Pewnie większość z Was, która tutaj była i odwiedzała Hagię Sofię, odwiedzała jeszcze muzeum. W lipcu 2020 roku sąd w Turcji unieważnił dekret, który przekształcił Hagię Sofię w muzeum i tak ponownie budynek zaczął pełnić funkcję meczetu. Jest to decyzja kontrowersyjna z wielu względów, m.in. dlatego, że od upadku Imperium Osmańskiego Turcja jest republiką świecką. Jak na kraj świecki, gdzie jest rozdział polityki od religii, zmienia się nagle muzeum ponownie w meczet. No jest to dosyć kontrowersyjne. Ponieważ teraz Hagia Sofia jest meczetem, po pierwsze musimy pamiętać, żeby stosownie się ubrać, czyli trzeba zasłonić włosy i ramiona, tutaj oczywiście mówię do kobiet, i nie wchodzić też w krótkich spodenkach, trzeba mieć coś dłuższego. Panowie to samo, nie wchodzą w koszulkach na ramionczka, nie wchodzą w krótkich spodenkach. Nie jestem w tym najlepsza, ale ważne, że zasłania włosy. Zakładam jeszcze bluzę. Jeśli na przykład zapomnicie albo szala, albo czegoś dłuższego, to tutaj swobodnie można wykorzystać ubrania, które mają na miejscu, które są dezynfekowane i po prostu założyć je i zwiedzać sobie Hagię Sofię. Jesteśmy już w środku, ale teraz zanim wejdziemy do części, w której odbywa się modlitwa, musimy oczywiście też zdjąć buty. A teraz zobaczcie, jak ten meczet wygląda w środku.
Co zmieniło się, jeśli chodzi o zwiedzanie Hagi Sofii, od kiedy znowu jest meczetem? Hagia Sofia otwarta jest codziennie. Ważne tylko, żeby sprawdzić godziny modlitwy i nie przychodzić zwiedzać w czasie modlitwy, dlatego że i tak was nie wpuszczą, a poza tym to jest bez sensu, dlatego że będzie więcej ludzi i będzie po prostu dla was mniej miejsca, żeby zwiedzać, poza tym będziecie przeszkadzać. W pozostałych godzinach, kiedy nie ma godzin modlitw, i tak ludzie przychodzą się czasem pomodlić, więc warto też zachować ciszę i nie przeszkadzać, bo wiadomo, że nam też by to przeszkadzało, gdyby ktoś na przykład robił nam zdjęcia albo chodził dookoła nas, kiedy się modlimy w kościele, więc tutaj robimy dokładnie tak samo, po prostu nie przeszkadzamy, nie fotografujemy osób, które się właśnie modlą, po prostu zachowujemy ciszę, zwiedzamy, można bez problemu robić zdjęcia. Co jeszcze się zmieniło dla turystów, to, że teraz Hagia Sofia, wstęp do Hagi Sofii jest darmowy, ponieważ jest to meczet, nie trzeba płacić za wstęp, można tu przyjść właściwie o każdej godzinie. Wyszliśmy już z Hagi Sofii, ale jeszcze jeden komentarz ode mnie, jeśli chodzi o zwiedzanie. Zaraz idziemy do Błękitnego Meczetu, który też wam pokażemy, ale tutaj i Hagia Sofia, i Błękitny Meczet połączone są takim małym parkiem i wokół całego tego parku jest wszędzie policja. Być może widzicie nawet za mną, wszystko jest obstawione, wszędzie jest policja i sprawdzają ludzi, którzy wchodzą do środka, sprawdzają torby, plecaki, sprawdzają też, czy mamy maseczki. Jeżeli ktoś nie ma, to bez maseczki nie wpuszczają. Dlaczego? Powiedziano nam, że to dlatego, że przez te ostatnie zmiany, od kiedy Hagia Sofia przestała być muzeum, a zaczęła być znowu meczetem, żeby nie było żadnych protestów, na wszelki wypadek tutaj wszędzie jest ochrona i wszystkich sprawdzają. Jeśli po raz pierwszy wchodzicie do meczetu, to tutaj przy Błękitnym Meczecie wszystko jest wyjaśnione, jeśli chodzi o strój zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I ponownie, jeżeli panie nie mają przy sobie szala, żeby zasłonić włosy, ani dłuższych ubrań, to można tutaj na miejscu za darmo takie stroje wypożyczyć. Wstęp do meczetu oczywiście tutaj też jest bezpłatny. Przyszliśmy zobaczyć Błękitny Meczet, ale niestety okazało się, że jest zamknięty dzisiaj i przez kolejne 3 dni, także nie można go zwiedzać. Więc będziemy musieli tutaj przyjść innego dnia i pokazać wam go już w innym vlogu. To było na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie Hagi Sofii. Bardzo wam polecamy przyjść i to rano, kiedy jest dużo mniej ludzi. Naprawdę warto zobaczyć, dlatego że jest to budynek naprawdę przepiękny i w środku robi ogromne wrażenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.